Nazywam się Przemysław Majkut, pracuję w branży odnawialnych źródeł energii na stanowisku doradcy techniczno-handlowego. Pracuję w firmie Sunday Polska od 6 lat. Do moich obowiązków należą kontakty z klientami, przedstawianie ofert oraz podpisywanie umów. Moja przygoda w branży odnawialnych źródeł energii rozpoczęła się od rozmowy z moim bratem, który testował samochody elektryczne. Po 2 miesiącach testów tychże samochodów dostał kolosalne rachunki za prąd. Wtedy żeśmy we dwóch zaczęli przeglądać internet, szukać możliwości obniżenia tych rachunków. Zainteresowałem się tym bardziej i w ten sposób trafiłem na stronę odnawialnych źródeł energii. Znalazłem firmę Sunday, do której wysłałem swoje CV. Po kilku dniach dostałem zaproszenie na rozmowę i zostałem przyjęty. I od tamtej pory pracuję, czyli od 6 lat pracuję w tej branży. W tej dziedzinie najbardziej zainteresował mnie szeroki wachlarz urządzeń, które pozwalają ludziom, firmom na obniżenie rachunków. Są to na przykład panele fotowoltaiczne, które są tutaj za nami widoczne. Teraz weszły wcześniej pompy ciepła, którymi można ogrzać wodę, można ogrzać cały dom, można ogrzewać firmy, a w tej chwili wchodzą magazyny energii. Ta dziedzina daje możliwość rozwoju osobistego oraz zawodowego. Jest to rozległa dziedzina, która tak naprawdę dopiero zaczyna raczkować generalnie na świecie. Będzie to wszystko szło w kierunku tylko i wyłącznie pozyskania energii elektrycznej właśnie z wody, z powietrza i ze słońca. Najbardziej lubię w mojej pracy spotkanie z klientem, wtedy kiedy mogę mu przekazać tą wiedzę o odnawialnych źródłach energii, że jest to dobre, że dzięki temu zmniejszymy CO2 na naszej kuli ziemskiej w jakimś tam stopniu. Niejednokrotnie było tak, że klient niechętnie chciał podpisać umowę na przykład na instalację fotowoltaiczną. Dopiero po drugim czy po trzecim spotkaniu przekonał się, a niejednokrotnie było tak, że ci klienci, którym zakładaliśmy instalacje fotowoltaiczne, dzwonili później do nas, dokładali sobie pompy ciepła. Także to jest fajne, że klient docenia tą pracę i wie, że to jest dobre po takim spotkaniu. Najtrudniejszą częścią mojej pracy to było na początku mojej kariery w tej branży. Miałem wtedy nie za wielką wiedzę i nie potrafiłem tak naprawdę przekazać klientom tych pozytywów, które wynikają na przykład z założenia instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, klimatyzacji czy magazynu energii. Jak wcześniej wspomniałem, z tą wiedzą na początku było nieciekawie, no ale niestety w tej branży trzeba się ciągle rozwijać. Takim najlepszym źródłem pozyskania wiedzy jest oczywiście internet. Są tysiące, jak nawet nie dziesiątki tysięcy artykułów i tak naprawdę trzeba cały czas, można powiedzieć, że właściwie codziennie siedzieć po przynajmniej te pół godziny, godzinę w internecie, bo cały czas się pojawia coś nowego, nowe technologie, nowe informacje. Poza tym u mnie w mojej firmie mamy szereg szkoleń, w roku to jest jakieś nawet do około 20 szkoleń rocznie, więc no tutaj głównie stąd, czyli internet i firma, w której jestem zatrudniony. W mojej branży są dwie rzeczy, które trzeba mieć w małym paluszku. Pierwsza to jest oczywiście wiedza techniczna, żeby wiedzieć, jak na przykład rozmieścić panele fotowoltaiczne, gdzie postawić pompę ciepła czy magazyn energii, czyli takie stricte techniczne rzeczy. Często jest tak, że trafia się na klienta, który na przykład jest elektrykiem i też potrafi
zadać takie pytanie, że no, dużo ludzi nie potrafi, nawet takich z takim powiedzmy średnim doświadczeniem nie potrafią na nie odpowiedzieć, a taką drugą bardzo ważną rzeczą jest kontakt z klientem. Trzeba wiedzieć, jak rozmawiać z tym klientem, jak mu przekazać tą wiedzę. Ważne też jest właśnie klientowi tej wiedzy w sposób taki bardziej prosty. U nas na przykład w mojej firmie mamy programy graficzne. Program, który oblicza i pokazuje graficznie opłacalność czy instalacji, czy pomp ciepła, czy magazynów energii. Chodzi o to, żeby klient nie był tak jakby przytłamszony tą taką wiedzą stricte techniczną, bo bardzo ludzi nie ma, bardzo wiele osób nie ma pojęcia o tym, dlatego trzeba to zobrazować w jakiś taki bardziej prosty sposób. Na początku właśnie, tak jak wspomniałem, tej mojej kariery nie było jeszcze takich dofinansowań, tak jak na przykład teraz są Mój Prąd, w tej chwili czwarty program 4.0. To jest dofinansowanie, które dostaje każda osoba, która założy instalację fotowoltaiczną. Nie było możliwości odliczenia termomodernizacji w tamtych czasach, właśnie kilka lat temu, i tak naprawdę no, ciężko było przekonać tych klientów do tego, żeby założyli instalację lub pompę ciepła. Tutaj w takiej rozmowie właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, trzeba być uczciwym z klientem, wszystko trzeba transparentnie przedstawić, nie chować jakichś kruczków, powiedzieć o wszystkim, co jest tylko możliwe. To też później zaplusuje z tego względu, że często w moim przypadku było tak, że po prostu klient, który był zadowolony z naszej współpracy, polecał kolejnych swoich znajomych i w ten sposób były podpisywane kolejne umowy. Jeżeli chodzi o zmiany w tej branży, jest tutaj bardzo widoczny temat. Jednym z nich jest na przykład solary, które były zakładane 10 lat temu. W tym momencie solary zostały wycofane ze względu na to, że instalacje fotowoltaiczne zapewniają to samo, a nawet więcej, z tego względu, że poprzez instalację fotowoltaiczną można i podgrzać wodę, można ogrzać mieszkanie, czy dom, czy ogólnie firmę, więc to się zmienia cały czas. Jeżeli chodzi o technologię, na przykład w tym momencie stawiane są instalacje, farmy fotowoltaiczne, które same ukierunkowują się w stronę słońca, lub też ta branża jest wykorzystywana do tak zwanych domów inteligentnych, które są zasilane tylko i wyłącznie energią, w których są maty grzejne elektryczne, pompy ciepła, klimatyzacje, które tak naprawdę te wszystkie urządzenia generowałyby takie koszty, że to by było nie do zniesienia. Dlatego po prostu to wszystko jest wspomagane instalacjami fotowoltaicznymi. W tej chwili w Polsce rynek odnawialnych źródeł energii jest, że tak powiem, nasączony wieloma firmami, które wykonują to raz lepiej, raz gorzej, raz drożej, raz taniej. Generalnie porównując to do poprzednich lat, powiedzmy cofnijmy się 10 lat wstecz, było tych firm, myślę, że kilkadziesiąt razy mniej. Ceny były dużo wyższe, bo to były nowe rzeczy. Że tak powiem, nasz kraj ani Unia Europejska nie dawały żadnych dofinansowań. W tym momencie jest o wiele łatwiej z tego względu, że tak jak mówiłem, firm jest bardzo dużo, można sobie porównać oferty. Też są dofinansowania, które dostajemy z mojego prądu na przykład lub termomodernizacji. To są pieniążki, które Polska dostaje z Unii Europejskiej. W dzisiejszych czasach sytuacja geopolityczna tak naprawdę będzie nas, no nie tylko nas, prosumentów zmuszała do tego, żeby po prostu iść w stronę odnawialnych źródeł energii, z tego względu, że przez najbliższe kilkadziesiąt lat będą zamykane kopalnie, więc też ta energia będzie musiała skądś się brać, a najprostszym źródłem energii jest w tym momencie słońce. Także to wszystko będzie dążyło do pobierania energii ze słońca.
Jeśli chodzi o technologię, tak naprawdę nie przewidzimy tego, co będzie za 5 czy 10 lat, z tego względu, że to się zmienia bardzo szybko. Daję przykład. Kilka lat temu na przykład panel wielkości 2 na metr miał moc w granicach 290 W. W tym momencie taki panel o tych wymiarach ma 540 W. Generalnie wszystko idzie w stronę minimalizacji, z tego względu, że chodzi o to, żeby coś zajęło jak najmniej miejsca, a dało jak największą moc. Z tego względu będzie to wszystko raczej minimalizowane, czyli panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii przede wszystkim też, bo magazyny energii, które były produkowane kilka lat temu, są w tej chwili kilka razy mniejsze niż te właśnie parę lat temu. Jeśli mógłbym się cofnąć w czasie przed wejściem do tej branży, przede wszystkim chciałbym mieć delikatnie większą wiedzę. Jeżeli chodzi o osoby, które byłyby zainteresowane pracą w tej branży, tutaj tak naprawdę nie jest to bardzo skomplikowane z tego względu, że doradcy techniczno-handlowi, że tak powiem, robią taką podstawową robotę. Potem jest sztab ludzi, którzy się naprawdę konkretnie zajmują tymi rzeczami. Są projektanci instalacji, projektanci pomp ciepła, klimatyzacji. Także tutaj generalnie jak najbardziej polecam tę branżę. Nie jest to bardzo trudne, wszystkiego da się nauczyć, tylko trzeba być komunikatywnym. Jeśli chodzi o moje początki w tej branży, były ciężkie ze względu na małą wiedzę, jaką posiadałem w tamtym czasie. I tutaj generalnie nie można się poddawać z tego względu, że ze spotkania na spotkanie z klientem było coraz lepiej. Oczywiście w międzyczasie uzupełniałem swoją wiedzę w tej branży, więc tu generalnie nie można się poddawać. Firma, w której pracuję, cały czas mnie szkoliła, więc tak jak mówię, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc było coraz lepiej. Co mógłbym poradzić przyszłym chętnym osobom, które chciałyby pracować w tej branży? Przede wszystkim polecałbym wziąć udział w jakichś kilku szkoleniach. Takie szkolenia są organizowane, więc można wziąć udział w takim szkoleniu. Wtedy każdy będzie wiedział, czy nadaje się na takie stanowisko jak ja, czyli doradca techniczno-handlowy. Jest tutaj w tej branży wiele działów. Jest dział projektowania, dział doboru pomp ciepła, dział doboru klimatyzacji, więc tutaj tak naprawdę jest trochę tych stanowisk i po prostu trzeba zastanowić się, spróbować w czym się będzie dobrym i próbować dążyć, żeby jakoś uzyskać pracę w takiej firmie. Jeszcze tutaj chciałem dodać, że jeżeli chodzi o wykształcenie, tak naprawdę tutaj na przykład u mnie w firmie są osoby, które skończyły szkoły zawodowe, technika, studia. Tutaj tak naprawdę nie ma to różnicy, z tego względu, że z każdym wykształceniem w tej branży znajdzie się stanowisko dla tych osób. Poza tym tak naprawdę na naukę nie jest nigdy za późno. Są technika wieczorowe, studia zaoczne, więc można połączyć i wykształcenie i pracę. Tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi tutaj o naszych montażystów, którzy pracują, no to nie wszyscy mają wykształcenie elektryczne, ale większość ma. Więc tutaj zachęcam młodych ludzi, którzy kończą szkoły zawodowe, do pracy w tej branży. Podsumowując pracę w tej branży, mogę polecić wszystkim szczerze, jest kilka, nawet kilkanaście stanowisk do wyboru. Jeżeli ktoś lubi być w ruchu tak jak ja i jeździć, mieć kontakt z klientem, zapraszam. Jeżeli ktoś chce projektować, siedzieć na miejscu, też znajdzie się dla tej osoby miejsce. Jeżeli interesujecie się energią słoneczną, chcecie pomóc w przedłużeniu życia na naszej planecie, to będzie naprawdę praca dla Was.